zdjęcie drugie. Wyszliśmy już z Warner Brosa. Generalnie Warner Bros. Wyszedł dlatego, że jak kupowałam bilet, to byłam pewna, że jest tam pas na Universal Studio, którego nie było, więc musieliśmy wykorzystać to, co już kupiliśmy. Ale generalnie uważam, że mega fajne miejsce i na pewno warto tam iść, jak jest się w Los Angeles. Każdy znajdzie coś dla siebie. A tobie jak się podobało? Podobało się kilka fajnych takich wizji odnośnie tworzenia filmu, dźwięku w tym filmie, na pewno adaptacji roli widza w amerykańskiej telewizji, gdzie ważne było to, żeby reakcje widza były autentyczne. Przy serialach typu Friends czy Big Bang Theory generalnie podobało mi się, ale jest to bardziej jako takie muzeum interaktywne, nie jako park rozrywki. Gdzieś tam ten Universal Studio fajnie dla mnie przynajmniej by było, bo ja lubię takie parki rozrywki i jakieś rollercoastery. Zabrakło mi z takich rzeczy też ciekawych, nie wiem, elementów, na przykład horrorów. To Annabelle, z czego tak naprawdę Warner Bros. Gdzieś tam w tym słynie. Zabrakło mi też coś o króliku Bugsie i Scooby-Doo, czy jakichś tam animacjach, które byłyby dopełnieniem. Wydaje mi się, że na tak duży rozmiar, jakim jest Warner Bros., sama taka otoczka, gdzie może wejść turysta, nagrać i zwiedzić, jest bardzo mała. Tak naprawdę niewiele z tego całego obszaru można było nam dane być zobaczyć. Wydaje mi się, że można by było to o wiele fajniej, interaktywniej pokazać. Co nie zmienia faktu, że było fajne, było troszkę krótsze, a przez to, że właśnie podróżujemy przez LA autobusami czy metrem, ten czas gdzieś tam jest dla nas ważny. Teraz kierujemy się w stronę The Walk of Fame i tam na pewno zjemy jakieś jedzonko. Kochani, dojechaliśmy na to chyba, co w Los Angeles jest najbardziej sławne na całym świecie, czyli Walk of Fame. Marian Carey. A tutaj masz Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Państwa, polski akcent na drodze Sław Paderewski. Idziemy sobie tak tą drogą chwały i powiem wam szczerze, że wielu aktorów nie znam, ale to po prostu ja nie jestem obeznany na świecie. Ale w każdym razie, no tak sobie to wyobrażałem, że po prostu idziecie ścieżką, są te gwiazdki, nie można zrobić zdjęcie, ale nie widzę jakoś tego specjalnie, żeby się koniecznie jarać. Znaleźliśmy Shakirę, znalazłem swojego ulubionego aktora, czyli Adama Sandlera. Po prostu uwielbiam. Chciałabym bardzo Marilyn Monroe znaleźć, ale nie wiem, czy nam się uda. Ciekawy jestem, ile gwiazdek jest tych aktorów, bo naprawdę one się nie kończą. Nie jest nawet szansa, żeby znać tych wszystkich ludzi. O 7-Eleven. Myślę, że trzeba wstąpić i zobaczyć, co jest w amerykańskim 7-Eleven, bo w Tajlandii już byliśmy i ja kocham. Idziemy sobie, jest ciepło, ale nie jest jeszcze tak gorąco, żeby cały czas suszyło. Pani, która sobie stała, powiedziała stay hydrated, dostaliśmy zimne wody oboje i trzeba będzie zostać nawodnionym. Fajna akcja, bardzo fajna i jest za darmo, więc mega props dla pani, która wciska ludziom wodę, bo ludzie piją za mało wody, Agata też pije za mało wody i trzeba jej przypominać. Bo na przykład jest później
ej, boli mnie głowa, a ja wtedy, a piłaś wodę? Więc pijcie wodę, bo jak nie pijecie wody, to jesteście odwodnieni, a jak jesteście odwodnieni, to boli głowa. Drugim naszym posiłkiem dzisiaj jest In-N-Out Burger. Mamy takie fryteczki. Animal Style. To jest niby secret menu, ale każdy wie, że to nie secret. Burgerki z Agatą, do tego jest jakaś papryczka, cola zero. Zabieramy się do zajadania. Jesteśmy właśnie w The Chinese Theatre, w miejscu, w którym kiedyś rozdawali Oscary. Bardzo fajnie, elastyczne miejsce, w którym można obejrzeć przedstawienie. Proszę Państwa, całkiem świeża jenówka Kylie Jenner. Strasznie realnie, szczególnie twarz. Weź mi się w głowie kręci. To jest niepojęte, jak wszystkie te figury woskowe są naprawdę realne na żywo. Jesteśmy w miejscu Madame Tussauds, czyli jedno z bardziej znanych tutaj na Walk of Fame. Tutaj mamy Arianę Grande, Brada Pitta. Nie no, wygląda real, totally. Leonardo DiCaprio, zagadką. Naprawdę przerażająca jest realityka tych postaci. Proszę Państwa, jaki muzeum figur głosowych to Las Vegas Casino, więc zakręćmy. Ajajaj, jeszcze raz. Nie wspieramy ani hazardu. Życzę wszystkim wesołego wieczoru. Ajajaj. Nie daje ta maszyna. I druga. Ajajaj. Shakira, słuchaj, nie wiem jak Piqué cię zdradził. Ja bym ci nigdy nie zdradził. Gravity's holding me back. Won't you know why? $1. I said ice cold water for $1. Welcome to Hollywood. Welcome to Hollywood. Get your hot dog for $3. Chicken Guy. Chicken Guy. Chicken Guy zaprasza cię na kanał. Wpadaj śmiało. Wpadliśmy do Funko World i generalnie Oli, jeśli byś coś chciał, to daj znać. Albo może ci coś przywieziemy, bo tu naprawdę masz wszystko. Chicken Guy. I smiled at them and said she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me. Teraz jak zobaczyłem ten sklep, stwierdziłem, że muszę tu wpaść, bo generalnie no te figurki są przemocne do zbierania, a co dopiero jeśli wchodzisz do sklepu i masz giga figurki wyglądające w ten sposób, nie? Deadpoolik. Hagrid w prawdziwym świecie faktycznie jest duży. No jest olbrzymi. Siema Ron, bracie. Cała armia popów. Super bohaterów. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. I know. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. I know. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. I know.
10 godzina na nogach. Może dupniemy sobie takiego Big Energola, który 700 ml ma. Nie lubię białego Monstera. No dobra, ale nie musi być biały, ale... Nie no, kupmy coś nowego. W każdym razie trochę nas zmuliło, trochę dużo chodzenia. W tym momencie mam już 23 000 kroków, a Wybrać smak? przed nami jeszcze troszkę dzisiaj atrakcji. Troszkę mniej mówienia, troszkę więcej oglądania macie w dzisiejszym odcinku, ze względu na to, że w sumie to bardziej zwiedzamy niż jest co opowiadać. Do tego Funko stworzyło, że możecie robić swoje własne miasta Funko. Razem w zestawach możecie kupić sobie aranżację miasta. Bayer's House. Funko Pokémon. Albo Funko Żółwie Ninja. Mamy nawet figurkę naszego Polaka. Ej. Generalnie da się stworzyć swojego popa. Ja po swojego popa prawdopodobnie wrócę. Nie będziemy kupować go teraz, bo mamy za dużo rzeczy na razie, ale prawdopodobnie będziemy jeszcze wracać przez Los Angeles, więc zakupimy sobie własne popy. Gadka w trasie. Państwa, mamy kurczaka w trasie. Mamy stworzonego kurczaka w trasie. Ma on apteczkę, z którą biegam. Ma on czapkę, w którą się kończy studia. Wygląda jak ja. Jesteś zadowolony? Tak. Byliśmy przynajmniej w 3 muzeum dzisiaj, ale no nie spodziewałem się tego ostatniego, czyli tego Funko. W sensie to był sklep, ale no można było się poczuć jak w muzeum. Mieliście dużo eksponatów, dużo tych figurek, dużo można było kupić. Jedna taka figurka z normalnej kolekcji kosztowała $15. Tworzenie mojej wraz z ochronnym pudełkiem w razie tak, żebym mógł przewozić ją bezpiecznie, bez zagięcia pudełka, łącznie wyszło z podatkiem $47. Nie dość, że weszliśmy do tego sklepu i spędziliśmy tam 1,5 godziny praktycznie, bo był tak ogromny. No jednocześnie można było znaleźć fajne, limitowane figurki. Niektóre oznaczenia polegały na tym, że produkują je tylko w 500 sztukach. No i każdy kolejny kolor limitowany naklejki oznacza 500 sztuk więcej. Drugi był w przedziale między od 500 do 1000 tych figurek, więc są takie możliwości, że niektórych figurek jest tylko wypuszczonych 500 i nie więcej. Są też takie wypuszczone wersje jak wersja Hollywood, czyli na przykład Stitch w brokacie. Chyba z Agatą zostajemy fanami i będziemy zbierać popy. Tak. A teraz zmierzamy powoli na Hollywood Lake po to, żeby podziwiać sunset i znak Hollywood. Tak na zwieńczenie tego dnia. Więc przed nami pół godziny drogi w oto takich sceneriach domków jednorodzinnych. Osiedle bardziej takie zamożne. Co, widzimy się na miejscu. Prawie na miejscu. Już w pięknej panoramie. Mamy 340
Nie wiem, czy się wyostrzy, ale 349 metrów przewyższenia. Do celu zostało jeszcze jakieś 700 metrów. Bywamy szczyt, można powiedzieć. Szczyt Las Vegas. Słynna góra z napisem Hollywood, ale na szczęście nie wchodzimy na samą górę, tam gdzie jest napis. Jednak troszkę niżej, tak żeby po prostu sobie go obejrzeć. Zresztą na sam napis nie da się wejść. Da się wejść za niego albo przed niego. Chciałbym tu mieć chatę. Wszystkie chatki tutaj sławnie pięknie wyglądają. Ale bez samochodu no rusz tutaj, nie?